Dzień dobry. W tym odcinku przedstawię zawartość tej oto koperty, która zawiera nasiona kwiatów. A jak mowa będzie o kwiatach, to zacznijmy od tego egzemplarza, który rozkwitł. Dzięki jednemu z Państwa, osobie, która prowadzi kanał Super Kuba, wiem, jaki to jest rodzaj Schlumbergery. Jest to Schlumbergera russelliana. Schlumbergera, czyli grudnik, jak najbardziej. I byłam bardzo ciekawa, jaki rodzaj kwiatów będzie miał tenże grudnik, ponieważ jego człony, jego liście jakby mają nieco inny wygląd niż grudnik, czyli Schlumbergera, powszechnie znany. Taki, który ma bardzo ząbkowane liście. I byłam bardzo ciekawa, jaki będzie kwiat. Czy tak samo wyglądający jak u zwykłego grudnika? Odpowiedź już znam i dzielę się nią z Państwem. Nie jest taki sam. Jest bardzo podobny. Zapalę teraz lampę błyskową, by można było dokładniej zaobserwować różnice w budowie. Będzie wyraźniej widać. Owszem, zachowane są 2 piętra. Z tym, że grudniki, te o mocno ząbkowanych tych członach, mają kwiaty nie tak jeden pod drugim, jak tu widać równo, tylko mają górną część w takim stylu wysuniętą i to bardzo. Tu natomiast tego nie ma. Jest jednak różnica. A tę sadzonkę otrzymałam z 5 lat temu od pewnej koleżanki. Jeszcze poszłam tym tropem Schlumberger i znalazłam rodzaj Schlumbergery, która człony ma z kolcami. Trzeba w wyszukiwarce dopisać wyraz opuntioides i zobaczycie Państwo. Ja nigdy wcześniej się nie spotkałam z tym. Teraz nie przedłużam, tylko przejdźmy do przesyłki. Nadjechała 21 lutego, kilka dni temu, z Wielkiej Brytanii. Zamówiona została 6 lutego. 14 lutego wysłano królewską pocztą i zapłaciłam 8,50 zł u listonosza. Nie zapomniano przybić pieczęci, że jest to opłata do uiszczenia. Co w niej się znajduje? Otóż znajdują się 2 rodzaje kwiatów, których nie kupicie. Może inaczej, deczko, kupicie, szanowni Państwo, lecz bardzo ograniczony wybór. Zaraz powiem. Jest to roślinka powszechnie znana, z dawien dawna uprawiana, burza kwiecia i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy nazwę tej roślinki wpiszecie w wyszukiwarce, czy na portalach aukcyjnych w Polsce, to Wam wyskoczy co? Oferta z nasionami. Na przykład właśnie łąka kwietna. O jakiej roślince mówię? Czy ktoś już wie? Będę otwierała teraz przesyłkę i podpowiedzią niech będzie, zanim Państwu powiem, jaka to roślina króluje w tym opakowaniu, podpowiedzią niech będą takie przymiotniki jak pachnący, pospolity, 2-letni, jednoroczny, syberyjski, ogrodowy. Tak, tyle przymiotników, a jedna jedyna nazwa. Nazwa niepolska to Erysimum albo Wallflower, tak piszemy, z
grupy, poczekajcie, z rodziny roślin zielnych kapustowce, kapustowate. Ja tu mam ściągawkę. Czy już wiecie? Jest to lak. Co najbardziej mnie zdenerwowało, to właśnie to, że głównie wyskakuje napis łąka kwietna. Aukcje z nasionami. A ja chciałam zdobyć odmiany. Zapomnijcie o tym u nas. Można kupić pojedyncze przypadki sadzonek już gotowych. Czekajcie, ale jest tu jeszcze jedna roślinka. I nie jest to lak. I też nie można jej kupić w Polsce. Dobrze, proszę bardzo. Uchylamy rąbka tajemnicy. Pewnie się zaświecą oczy wielu pasjonatom ogrodnictwa na widok takich odmian, że tak pięknych kwiatów. Lak jeszcze można wyszukiwać pod nazwą przez cecha Heiranthus heiri. Nasionka. Więc tak, pochodzą te nasiona ze sklepu takiego. Nie muszę zatem pędzić do internetu. www.plantworldseeds.com. Przedstawiam odmianę o takich pięknych kwiatach pomarańczowych. Odmiana Tangerine Titan. Włączyłam lampę błyskową, by było piękniej ukazane. Piękno. Aczkolwiek grafika nie oddaje tego, co w rzeczywistości oko widzi. Wysokość rośliny 60-90 cm. Pamiętajcie, jak szukacie nasion, wpisywać proszę to, co tu jest widoczne. Erysimum seeds. W tymże sklepie wspomnianym Plant World mają więcej odmian niż ja zakupiłam. Dla mnie szokiem było, że w ogóle tyle odmian jest. O ludu. A u nas co? Łąka kwietna. Albo jakiś miks. Owszem, wystąpi bez nazwy. Kolejna odmiana to o dużych kwiatach. Poczytajcie Państwo. Wysokość podobna do metra. Mamy nazwę widoczną. Nie umiem wymawiać po angielsku, więc proszę z grubsza przeczytam. Rausz, early, giant, wczesny, wielki, jakiś tam lak. Mamy miks kolorów. Ja mam tylko jedną sadzonkę laku i tylko dzięki Państwu wiem, że to jest lak, gdyż zadałam pytanie parę filmów wstecz. Tylko nie wiem, czy diabli nie wzięli tej sadzonki laku, bo jakiś miks wysiewałam. Nie wiedziałam, co to jest, bo mieliśmy minus 17 stopni w nocy, minus 11, minus 13. Kolejna odmiana o pomarańczowych kwiatach. Jumbo Orange. Wysokość podobna do metra. Mamy Tangerine Titan, Jumbo Orange. I przypominam, że w kraju u nas w Polsce można kupić sadzonki, ale też pod nazwą jeszcze inną, pszonak. O, pszonak przez z pisane. Ja będę te laki przepiękne, pachnące wysiewała dzisiaj, jutro. A teraz uwaga, uwaga. Cóż to za psikus do góry nogami nam się ułożyło. Tu są hybrydy. Bowles Mauve. To są jakieś o takich kwiatkach, które mają przepiękne odcienie, niespodzianki. Sprzedawca też prosi, że jeżeli w ogrodach naszych wyrosną laki o cudownych, dziwnych kwiatach, no to przesyłać, żeby mu zdjęcia. Ta roślinka do pół metra. I kolejny pakiet. Odwracamy.
Spójrzcie, no to jest w ogóle czad, wulkan. Wallflower. Mamy tu wyraz zamiast erysimum. Zależy w jakim kraju są. Jaka wysokość tego wulkanu? 30-40 cm. Ja swego czasu, jak już zamówiłam, było to pod wpływem emocji, wiecie, człowiek nie myśli racjonalnie. Te parę złotych wydałam, ale człowiek chciał się jakoś pocieszyć i no i tak w ogóle, wiecie, tak tęsknił do tego, co było kiedyś. A przecież w ogródkach naszych, no babci, ja już te pół wieku na karku mam, że tak powiem, przecież te kwiaty były. Teraz proszę bardzo, rarytas kolejny. Scarlet Bedder z obrzeżami ciut pomarańczowymi. W ogóle roślinka jest niby czerwień, niby pomarańcz. Niewysoka. Do pół metra. Więc jeszcze chcę dodać, bo wątek mi uleciał, że gdy już zamówiłam te roślinki, w zasadzie nawet w trakcie zamawiania, decydowania się na daną odmianę, szukałam filmów, aby zobaczyć, jak wyglądają na filmach, nie tylko na zdjęciach, jaki pokrój jest to roślin. Ogólnie sztywny, rozkrzewia, ale jest tu jeden rodzaj specjalny laku o pięknym pokroju. Za chwilkę do niego dojdziemy, chyba że go nie zamówiłam. Teraz widzimy Fire King. Wielki ogień, pomarańczka. No, to jest najniższy z laków. 25-30 cm. Haha, zdradziłam roślinkę, której nie można kupić u nas. Pewnie jakby pogrzebał gdzieś u kolekcjonerów, poprosił, może by sprzedali. Ale przed Państwem ogórecznik, ale nie o niebieskich kwiatach, chociaż te wolę, bo niebieskiego jest mało w ogrodzie. To jest ogórecznik lekarski o kwiatach białych, Borage White. I miałam przyjemność oglądać na żywo w pewnym ogrodzie botanicznym biały ogórecznik. No, przepięknie wygląda. Niebieski bardziej wali po oczach, jeśli tak mogę powiedzieć. 45-60 cm wysokości, ale on potrafi wyższy urosnąć. Ogórecznik o białych kwiatach. Liście jadalne. Pięknie wygląda. Pszczoły lecą. No, że hej, do ogóreczników. Przed Państwem będzie teraz lak o niezwykłym pokroju roślinnym. Łodyg, spójrzcie, jest to twisters podwójny i różnie mogą wyglądać kwiaty. A zobaczcie, jakie są liście. Toż to kępa wyrastająca, prawda? Coś pięknego. Na lewo żółty, tutaj w bordo. Wysokość do pół metra. Takie kępy. Twisters. Nasion jest tu niewiele. Niewiele. Otworzę, pokażę. Czy będzie trzeba nożyczkami ciąć? Nie. Jeszcze jedna do mnie ma nadjechać przesyłka z miejsca, z którego nigdy nie zamawiałam. Taki troszkę dziwny rodzaj. Była opcja tylko jedna. Opcja faktura i płatne przy odbiorze. Więc czekam. I tam będą nasiona arbuzów. Kolego Marko, będą m.in. takie odmiany, 2 lub 3, które widziałeś na filmie, co Ci przesłałam linka. Baker Heirloom. Ale to mam nadzieję, że dojedzie wszystko szczęśliwie i że nie wyrosną jakieś gigantyczne opłaty, o których nie poinformowano. Nasion jest tylko tyle. 3, 6, 7, 8. Podsumujmy, ile odmian laków
mam zakupionych, bo jeszcze kilka jest odmian, których nie kupiłam. 2, 4, 6, 8. To jest bardzo dużo. A u nas w kraju jak? Wymieniłam, jak można zdobyć lak, wpisując i to będziecie mieli miks. A co w miksie? Też nie wiadomo. Pewnie te najbardziej pospolite. To jak w przypadku różnych miksów innych roślin. Jeszcze pokażę, ile jest nasion ogórecznika białego o białych kwiatach. No tu już deczko więcej. I jak wyglądają. I czy zaraz ich nie pogubię. A od takie klinki. No, powiedzmy, że ciut większy niż kminek nasionko. Ogórecznik swoją drogą w gruncie potrafi przezimować. Albo nie wiem, czy to ta sama roślina przezimuje, czy też po prostu z nasion się tworzą kolejne. Raczej to drugie. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.